Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku na Szlaku Gadżetów. Dzisiaj zaprezentujemy Wam kolejną dawkę fajnych, przydatnych gadżetów w offroadzie. Ja mam na imię Darek. Ja jestem Karol. Lecimy! Jeżeli kiedyś mieliście problem z check engine'em, taką lampeczką na desce rozdzielczej i próbowaliście to w jakikolwiek sposób zdiagnozować, to pewnie wiecie, że większość komputerów diagnostycznych, albo i wszystkie, łączą się za pomocą interfejsu OBD2. Ja tutaj mam w ręce taki fajny interfejs diagnostyczny OBD2 na Bluetootha i to jest wersja, która działa z iPhone'em i z Androidem również. Niektóre tańsze wersje nie działają z iPhone'ami albo nie działają z konkretnymi programami, których możecie używać do tego, żeby zbadać, co się tak naprawdę dzieje z Waszym samochodem. Przede wszystkim, co można takim urządzeniem zrobić. Takim urządzeniem możecie szczytać wszystkie błędy, które się pojawiają zapisane tak naprawdę w komputerze. Możecie je skasować i w większości przypadków możecie jeszcze sprawdzić, jakie są aktualne parametry pracy silnika czy konkretnych podzespołów. Taki podstawowy interfejs diagnostyczny jak ten pomaga Wam połączyć się z komputerem silnika, z informacjami na temat ABS-u, z informacjami na temat poduszek powietrznych i skrzyni biegów, ale nie wszystkie z tych błędów będziecie w stanie skasować, ponieważ ten interfejs na to nie pozwala. Wystarczy wpiąć do OBD, tak naprawdę przekręcić i włączyć zapłon. Teraz Wam pokażę na przykładzie dwóch programów, co można tak naprawdę szybko tym ogarnąć. Jednym z nich, ponieważ mam Jeepa, to jest JScan. To jest chyba najlepszy program, jaki może być, jeśli chodzi o diagnostykę i modyfikację, ponieważ ten program umożliwia zmianę bardzo wielu parametrów w Jeepach. Jeżeli macie Jeepa tak naprawdę od WK, WJ tam tylko szczytuje, od WK już możecie powoli zmieniać bardzo wiele parametrów, które tam są, także to jest bardzo szeroki wachlarz zmian i co ważne, autorem tego programu jest Polak, także tym bardziej warto zakupić. Jeśli chodzi o licencję JScana, to możecie kupić sobie na jeden albo na wiele numerów WIN i na tej podstawie macie pełną możliwość korzystania z funkcji. Cena jednego WIN-u to jest w okolicy 100 zł, także wcale niedużo jak na możliwość diagnostyki samodzielnej. Ok, więc tak naprawdę w JScanie pierwsze co robicie, to wybieracie sobie samochód. Tu są wszystkie, które JScan obsługuje, całkiem sporo, bo to nie tylko Jeepy, również Dodge, Ramy, więc generalnie troszkę tego jest. Ja sobie wybieram mój JK. Tutaj się łączymy z konkretnym moim OBD i tutaj mamy informacje. Możemy sobie zobaczyć live data, szybką diagnostykę, no i to, co większość z nas by chciało, to tak naprawdę zaawansowane skanowanie błędów. No są, jak widać, jakieś błędy. Dla odmiany. Problem z podpięciem głośników, a to jest znany mi problem tak naprawdę tasiemki w kierownicy do poduszki. Możemy to bez problemu skasować i do takich najważniejszych rzeczy to nam wystarcza. Oczywiście możliwości JScana są dużo większe. Dobra, ale co można tak naprawdę jeszcze tutaj zrobić? Żeby móc ustawić wielkość kół, przechodzimy do zakładki adaptacji. Tutaj możemy sobie wyszukać, więc ja szybko wyszukuję pod Tire i tutaj jest Tire Size i tutaj mogę ustawić zadaną wartość. Ja mam teraz 35. Ustawiam Go i tak naprawdę teraz do komputera są przesyłane informacje i ustawione. Także tutaj zdecydowanie więcej różnych rzeczy. Instrukcje znajdziecie w internecie. Jeżeli akurat nie macie Jeepa i macie jakiś standardowy samochód inny, który obsługuje interfejs OBD2, to ja akurat w takich przypadkach używam programu, który się nazywa Car Scanner i on tak naprawdę ma podobne funkcje co JScan, jeśli chodzi o szczytywanie błędów, więc tutaj możecie się po prostu połączyć i to samo sobie odczytać. Macie deskę rozdzielczą, dane na żywo i oczywiście błędy. Także to są te dwa programy, które ja używam najczęściej. Skoro już jesteśmy w temacie OBD, to można go wykorzystać tak naprawdę do paru jeszcze innych rzeczy. Jedna z nich to jest wyświetlanie informacji na żywo w trakcie jazdy.
I to jest taki fajny wyświetlacz, który jest połączony do OBD i on tak naprawdę posiada tutaj bardzo wiele funkcji, które szczytuje bezpośrednio z komputera. Tutaj mamy bardzo wiele parametrów, które możemy na żywo sobie podglądać w trakcie jazdy. Jak widzicie, na przykład tutaj mam obroty, tutaj jest prąd, on też ma podpięcie na GPS-a. Doładowanie to jest naprawdę bardzo wiele funkcji, które możecie sobie włączyć. I możecie tutaj też wykonywać sobie testy przyspieszenia oraz testy hamowania, które ja akurat sprawdzałem, działają całkiem fajnie. Możecie to zamontować sobie na szybie, gdziekolwiek tylko chcecie, wystarczy, żeby było podłączone do OBD. Jak wyłączacie silnik, to ekran też się wyłącza. Inną propozycją wykorzystującą też złącze diagnostyczne OBD2 jest ten wyświetlacz head-up. Bardzo mnie śmieszyło to, jak Chińczycy przetłumaczyli wyświetlacz head-up, wyświetlacz głowa do góry. Więc jak będziecie szukać, to możecie po takim haśle szukać na AliExpress. W każdym razie, tu już mamy wyświetlane informacje bezpośrednio na szybę i one są widoczne. Troszkę tych informacji jest mniej w tym modelu i możemy się przełączać pomiędzy prędkością, temperaturą cieczy chłodzącej oraz poziomem ładowania akumulatora. Możemy sobie ustawić zakresy, gdzie po wyjściu z tego zakresu ten system będzie nas informował o tym, że coś jest nie tak dźwiękiem i mrugając. Tutaj mamy oprócz prędkości, jak wspomniałem, temperaturę płynu chłodzącego 67 stopni i teraz jest napięcie na akumulatorze 13,6. Tutaj mamy też możliwość dostosowania sobie również prędkości, czyli jeżeli by się okazało, że ten wyświetlacz okłamuje, jeśli chodzi o prędkość, to możemy w ustawieniach sobie zmniejszyć tą różnicę, żeby wskazywało poprawne wartości. Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy tymi dwoma, to taki podstawowy ten faktycznie na szybie całkiem fajnie wygląda i dobrze się z nim jeździ. Ten z wyświetlaczem osobnym no zdecydowanie ma więcej funkcji i więcej danych. Co jeszcze można zrobić? Wiele osób posiada androidowe radia z wyświetlaczem i taki interfejs Bluetooth zwykły, jak wspominałem, na przykład przy użyciu kart skanera, możemy sobie wyświetlać na takim radiu cały czas. Z kolejnych ciekawostek kieszeniowych pokażę Wam teraz coś, co ostatnio trafiło do mnie. Mianowicie tutaj mam taką ścianę całą zabudowaną z kieszeni od Offlandera. Pierwsza kieszeń, która jest dość mocno ciekawa, a raczej trywialnie prosta, mianowicie naręcznik. Niektórzy wieszają na sznurku, na jakieś taśmy i tak dalej. No to jest po prostu tak, zamknięte. Chcesz wymienić, tu masz zameczek, masz dyspenser, masz wszystko tak naprawdę na wierzchu. Montujesz to na rzepach, ja akurat mam zamontowane na 2 trytkach. Genialna sprawa, banalna sprawa. Kolejnymi kieszeniami to są tutaj na przykład na kabelki. Już pokazuję Wam, o co chodzi. Zawsze jest Saigon w kablach i wozisz to w takiej kupce i nie wiadomo, o co z tym chodzi. A tu masz każdy kabel podzielony. 1, 2, 3, 4. Oczywiście tych kabli jeszcze może być więcej. A jak potrzebujesz to gdzieś zabrać, bo nie wiem, idziesz do hotelu czy coś, potrzebujesz kabli, proszę bardzo. To całe zabieramy sobie do hotelu. No i jeszcze co ciekawe, z tymi kieszeniami dostajemy od razu podpis, co jest w środku. Możemy sobie to wymieniać. Z powrotem ląduje na miejsce. Jest taka. Kolejną ciekawą rzeczą jest na przykład taka większa kieszeń. Ona jest też na rzep, u góry zapinana z 2 miejsc. Tu akurat trzymamy nasze kosmetyki. Także też są fajnie, bo jest podzielona. Tutaj jeszcze jest taki kolejna kieszonka. Ich jest tak naprawdę dużo. Ja sobie to w tym momencie schowam tak, żeby na pewno nie uciekło przy następnym otwarciu. Albo tu, albo tu. Opcji jest dużo. I tak samo jak z tamtymi możemy je sobie odrzepować i sobie je wziąć tak naprawdę do hotelu. I teraz bierzemy sobie całe. A jak nie, to przyczepiamy i zostawiamy. I tak samo może być podpisane. Tutaj są akurat kosmetyki, a tu jak widzicie jest apteczka. Może nie jest oznakowana jako czerwona, a powinna być, ale jest. Jeszcze z kolejnych ciekawostek dla osób, które lubią gotować, znalazłem ostatnio coś takiego.
Już Wam pokazuję, co to jest. Wygląda jak klasyczne pudełeczko, ale w środku mamy pojemniki na przyprawę. Już Wam pokażę to na stoliku, jak to dokładnie wygląda. I teraz patrzcie. Tu są napłyny. Tak, tych akurat jeszcze nie zapełniliśmy. A tu mamy na wszystkie przyprawy. Łącznie mamy 6 na przyprawę i 3 napłyny. Wydaje mi się, że proporcja powinna być troszkę inna, ale generalnie jest. To jeszcze musimy je podpisać, zapełnić 2, które zostały. I w zasadzie reszta jest. Przefajna rzecz ze względu na to, że łatwo się nalewa. 2. Nie wiem, czemu ktoś tu wrzucił kubeczek od syropu, czyli widać, że generalnie jest łatwy dyspenser na przykład do oliwy. Jak ktoś lubi gotować, to będzie wiedział, o co chodzi. No i te prawdopodobnie wyląduje w nich olej albo jakiś ocet balsamiczny czy coś. Zobaczymy. Co kto lubi, jak kto lubi gotować. Bardzo przyjemne w użytku. Wiadomo, że są tańsze rzeczy, łatwiejsze. Jakieś, nie wiem, butelki PET, które nie są przerobione. No ale tutaj jest to pod przyprawy, jest to bardzo ładnie spakowane. No i cena też jest nie jakaś zatrważająca, bo chyba 40 zł kosztuje cały ten komplet, więc jakby nic szalonego. A propos kulinarnych maniaków i ludzi, którzy bardzo lubią gotować sobie w terenie, mogę Wam pokazać jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. Mianowicie bardzo prosty i przyjemny zestaw sztućcy. To jest zestaw sztućcy od znanej już firmy Oflander. Wiadomo, widelce, noże, łyżki, ale i pałeczki. Jak ktoś lubi, chociaż na przykład oblet, jak ktoś lubi sobie zrobić tamago w terenie, chociaż nie wiem, czy to by było takie łatwe przy takich polowych warunkach, aczkolwiek są bardzo fajne i przyjemne. Raz, że możemy sobie to bardzo łatwo zapakować, druga sprawa, że możemy sobie to powiesić w jakimś do tego oznaczonym miejscu. Ja akurat to mam zazwyczaj zwinięte, no bo mi jest tak całkowicie wygodnie. Tutaj mamy fajny kolejny featurek, mianowicie torby, które są od Oflandera. To akurat mam betyk związany z kompresorem. Czyli mamy tutaj manometr razem z pompowaniem, dmuchawkę i 5 albo 6 metrów przewodu. I tutaj jeszcze mamy kolejną kieszonkę. Niby taka pierdoła, ale ta kieszeń może być na bardzo wiele rzeczy stosowana. Na przykład jak byłem w Maroku, to tutaj sobie woziłem jetboila i do tego miałem puszki. Ta konkretnie, chyba ta konkretnie właśnie jeździła ze mną w Maroku. I tutaj były przegrody, ona jeździła cały czas na zewnątrz, więc była ukurzona, uwalona, nie wiadomo czym jeszcze i przetrwała. Także generalnie polecam. Proste rzeczy, banalne rzeczy, organizacyjne, a naprawdę robią robotę pod kątem całości, bo jednak w tak małej przestrzeni trzeba się w odpowiedni sposób organizować, żeby fajnie sobie egzystować przez te parę tygodni w podróży. Zbliża się sezon wyprawowy i tak samo kwestie organizacyjne zawsze pozostają w temacie, co tu dalej zrobić, jak to zrobić. Kolejnym ciekawą akcją jest na przykład śpiwór. Nigdy nie wiadomo, co z nim zrobić. I tutaj przychodzi z pomocą to. Mianowicie SmartBag od Matkillera. Już mówię, co w nim takiego fantastycznego. Ja testuję od paru miesięcy, bo u mnie sezon generalnie trwa cały rok. Używam go cały czas. I na przykład, co zmieścimy w środku? Teraz uwaga. Jeden kocyk, drugi kocyk, poduszka, śpiwór i w zasadzie do tego by jeszcze zmieścił się jeden śpiwór. I to wszystko mamy w takiej ładnej torbie, która jest bardzo przyjemna i zapobiega dezorganizacji. Jeżeli to wszystko mamy w aucie i nam się to wszystko wala, to zaczyna się robić problem. Śpiwory mają jeszcze to do siebie, to sprzedam Wam taki tip, że śpiwory się powinno trzymać nieskompresowane, bo jeżeli zaczynacie trzymać śpiwory skompresowane, to zaczyna się robić taki problem, że one będą tracić swoje właściwości, włókna się będą zbijać i pomiędzy nimi powietrze nie będzie tak bardzo funkcjonować. Teraz tak, wszystko pakujemy do środka, włącznie z kocami. Ja akurat śpię pod tym, jestem bardzo zadowolony z tego, się przewygodnie z tym śpi. To jest mega ciepłe, to jest już na mnie za ciepłe, więc ja pod tym akurat śpię tylko w sezonie zimowym. Jak nie, to śpi pod tym Dominika. I teraz tak, jak z kwestią zapięcia? Jak zostało wymyślone? Nie musimy mieć do tego nic,
żeby to wszystko ładnie zapiąć. Dlaczego jest smart? Bo się bardzo fajnie podciągamy to i teraz mamy zapięte i zmniejszone do objętości taką, jaką tylko i wyłącznie potrzebujemy. I teraz możemy sobie to zabrać, możemy sobie wrzucić do auta, gdzie tak naprawdę chcemy. Kolejnym tych aspektów, Paweł też reklamuje, że możemy w tym wozić drewno, wszystkie tak naprawdę tego typu gadżety. Ja uważam, że torba bardzo przydatna, bardzo fajna, bardzo prosta, ale przesuper wykonana, jeżeli chodzi tak samo o jakość materiału i o pomysł na zamknięcie. Ja tego używam cały czas, mówię, od paru miesięcy. Polecam. Bardzo się cieszymy, że tak bardzo zaangażowaliście się w podsyłanie do nas pomysłów, linków i różnych gadżetów, które chcielibyście, żebyśmy przetestowali. Wszystkie przeglądniemy, te, które będą się nadawać i te, które będą zbieżne z offroadowym tematyką, z tematyką samochodów, spróbujemy zamówić i przetestować. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, śmiało możecie do nas je podsyłać. A tymczasem, jeżeli podoba Wam się ta seria, dajcie lajka, dajcie suba, możecie zostać naszym patronem. Dzięki temu będziemy mieli więcej środków na kupowanie gadżetów, ponieważ zdecydowana większość pochodzi z naszych własnych środków. Tak, a część z poprzedniej serii, część tych gadżetów, które zaproponowaliście, już do nas idzie. Także śmiało testujemy, sprawdzamy. Oglądajcie.